Witam wszystkich, Herod z tej strony. Witam w kolejnej recenzji z cyklu Dobry, Zły i Brzydki, w której to zajmujemy się pistoletami dostępnymi na naszym rynku, pistoletami zasilanymi green gazem. Moi drodzy, po ostatnim filmie, który opublikowałem na kanale, czyli po recenzji FNX 45 od firmy Cybergun, dostałem kilka informacji, kilka wiadomości, głównie od ludzi, którym w jakiś sposób tą recenzją zepsułem plany właśnie zakupu FNX 45. Przepraszam wszystkich, musicie wiedzieć, że to nie było żadnym moim z góry powziętym zamiarem. Moim zamiarem było pokazanie wam poprzez tą recenzję, z czym musicie się liczyć jako przyszli właściciele tego pistoletu. Dostałem również kilka informacji od ludzi, którzy byli bardzo zaciekawieni tym filmem. Mianowicie chcieli wiedzieć, jaki pistolet w moim zestawieniu jest pistoletem dobrym. Zanim zacznę, bo tym oczywiście się dzisiaj zajmiemy, przedstawię wam ten pistolet, zanim jednak to zrobię, pozwolę sobie na małą uwagę. Mianowicie musicie uzmysłowić sobie jedną rzecz. Moje recenzje, moje filmy nie mają na celu pokazanie wam, że ja wiem lepiej, a wy nie. Nie mają również na celu pokazanie wam, że te pistolety, które wam prezentuję, służą temu, żebym się tutaj wymądrzał, robił z siebie eksperta, ponieważ się za takiego nie uważam. Aczkolwiek zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Recenzja jako gatunek jest czymś z góry subiektywnym i jeżeli recenzujesz jakąś rzecz, czy to jakieś przedstawienie, czy też film, czy też jakiś konkretny obiekt, tak jak ja, pistolety airsoftowe, to znaczy, że zapoznałeś się z tym, miałeś z tym styczność. Jesteś osobą, która danego obiektu używa, która może coś o nim powiedzieć z własnego doświadczenia. Tak jest również w moim przypadku. To, co wam mówię w recenzjach, to nie jest jakby chęć pokazania, że wiem po prostu wszystko jak leci. Jest to po prostu chęć pokazania, jakie są moje odczucia po doświadczeniach z tym pistoletem. Mówię o tym nie dlatego, żeby się tłumaczyć z jakichś tutaj moich ocen, tylko po to, żebyście wy zrozumieli, że to, o czym mówię, to jest to, co sprawdziłem. Że moje opinie na temat pistoletów nie są wyssane z palca, tylko płyną z doświadczenia, jakie z tymi pistoletami mam. A mówię to dlatego, że pistolet, który dzisiaj będę omawiał, jest kontrowersyjny. Nie ze względu na model tego pistoletu, ale ze względu na jego producenta. Dlatego, że pistoletem, który w moim zestawieniu jest pistoletem dobrym, jest... XDM od WE. Istnieje grupa ortodoksyjnych graczy, którzy powiedzą wam, że jeżeli chodzi o pistolety na green gas, to nie warto wydawać pieniędzy na nic innego, jak tylko na pistolety od Tokyo Marui i że należy zwłaszcza unikać firmy WE, ponieważ ich pistolety to syf. Oczywiście nie będę tutaj kłócił się z opinią dotyczącą tego, jakiej jakości są pistolety od Tokyo Marui. Wiadomo, że nie jest to temat do dyskusji. Natomiast co do opinii na temat pistoletów WE się nie zgodzę. Nie uważam, żeby wszystkie ich pistolety były totalnie do kitu. Natomiast fakt faktem trzeba przyznać, bo jest to prawdą, że firma WE zapracowała sobie na dosyć niezbyt dobre imię. Jest w ten sposób, że jakby to dyplomatycznie ująć, firma WE dosyć wybiórczo dba o zadowolenie swoich klientów. Niektóre modele, które zostały wypuszczone przez WE, mowa oczywiście cały czas o pistoletach, to są pistolety bardzo dobre. Samemu mogę polecić chociażby ich serię Glocków. Glocka 17 i 19 mam i miałem w swojej kolekcji i myślę, że są dosyć dobrze zrobione. Natomiast pistoletem takim, którego radzę unikać, są wszelkiego rodzaju 1911 i pistolety zbudowane na ich bazie, ponieważ są pełne wad. O tym, jakiego rodzaju to są wady, na pewno możecie się dowiedzieć na różnego rodzaju forach. Gwarantuję, że wątki na ten temat znajdziecie. Poza tym jest jeszcze w ten sposób, że jeżeli nawet, powiedzmy, nie wiem, ty i twój kolega pójdziecie do tego samego sklepu i kupicie dwa identyczne Glocki od WE, to może zdarzyć się tak, że twój będzie działał, a kolegi nie. Dlaczego? Dlatego, że polityka jakościowa firmy WE również pozostawia dużo do życzenia. Samemu byłem świadkiem dosyć ciekawej rzeczy, mianowicie odwiedziłem jednego z moich kolegów, który pracuje w szczecińskim sklepie airsoftowym i pokazał mi on właśnie XDM-a od WE, który został zwrócony im do sklepu przez klienta, któremu wcześniej ten pistolet sprzedali. Przyczyna zwrotu była widoczna gołym okiem. Pistolet miał tyle wad, ile tylko właściwie ta klamka mieć może. Nie działał w żaden
sposób prawidłowo. Były problemy z magazynkiem, był zacinający się zamek, a wisienką na torcie wszystkich tego typu błędów było fakt, że pistolet wywalał cały magazynek kulek w trybie full auto, mimo faktu, iż ten model tego trybu w ogóle nie posiada. Także nie uważam wcale, aby pistolety firmy WE były najgorsze. Nie uważam także, iż należy je gloryfikować. Firma WE niestety sama doprowadziła swoimi poczynaniami do tego, jakie opinie krążą na temat ich produktów i nie będę tutaj dyskutował z tym, co mówią inni gracze. Jest to bardzo mocno uzasadniona zła opinia. Natomiast przedmiotem mojej recenzji będzie pistolet XDM i to działający pistolet XDM w takim kształcie, w jakim go dostałem. I muszę powiedzieć, że ten pistolet, którego używam od kilku już miesięcy, bo kupiłem go ponad rok temu, po prostu przeleżał sobie gdzieś u mnie w szafce, potem gdzieś tutaj na półce, no i od kilku miesięcy jest moją repliką, używaną w sensie. Muszę powiedzieć, że ten pistolet naprawdę zasłużył sobie na miano tego, aby być dobrym. Dodam, że ta taśma klejąca, którą widzicie tutaj, została przeze mnie naklejona na pudełko celowo, żeby zasłonić inną naklejkę, która tutaj wcześniej widniała i która pomogłaby w zidentyfikowaniu sklepu, w którym kupiłem ten pistolet. Pistolet kupiłem, co ciekawe, w promocyjnej wówczas cenie. Kosztował on 380 zł. Muszę powiedzieć, że to jest cena, którą naprawdę warto dać za ten pistolet. Obecnie nowy kosztuje w granicach nawet 470 zł. No co już jest troszeczkę gorszą opcją, ale wszystko po kolei. W pudełku przychodzą do nas instrukcja od sklepu, taka właśnie oto obrazkowa. O, z tarczą strzelniczą można sobie postrzelać. Instrukcja producenta, obrazkowe schematy pokazujące, jak ładować magazynek, jak obsługiwać broń oraz oczywiście cały schemat budowy pistoletu. Magazynek mieszczący, o ile dobrze pamiętam, 26 naboi. Srebrny, tak samo jak we Feniksie, tylko że bardziej matowy. Dwie sztuki takich nakładek na chwyt pistoletowy. Trzecia siedzi już na pistolecie, także łącznie macie 3 sztuki w zależności od tego, z którą jest Wam wygodniej. O ile dobrze pamiętam, pod tym kartonikiem mieściła się chyba paczka kulek. Nie jestem tego do końca pewien, natomiast tego typu rzeczy po prostu wyrzucam na bieżąco, więc stąd prawdopodobnie problemy z ustaleniem tego faktu. W każdym razie myślę, że tak, były tu kulki. Natomiast z całą pewnością w skład całego zestawu wchodzi XDM od firmy WE. Czym jest XDM? XDM to pistolet, którego protoplastą jest chorwacki pistolet HS2000, wyprodukowany przez firmę HS Produkt, znaną wcześniej jako IM Metal. Pistolet pojawił się po raz pierwszy w 1999 roku, a od 2001 roku dzięki odpowiednim umowom licencyjnym jest sprzedawany na rynku amerykańskim za sprawą firmy Springfield Armory. Pistolet jest oferowany właśnie pod nazwą XD, który obejmuje kilka różnych modeli, strzelających oczywiście w zależności od modelu różnymi rodzajami amunicji. Ten, który tutaj mamy, jest to model, którego ostra wersja strzela amunicją 40 Smith & Wesson. Znalazłem gdzieś opinię, iż XDM to nic innego jak zmodyfikowany Glock, ale wypadałoby chyba bardziej powiedzieć, że jest to pistolet, który czerpie z kilku innych konstrukcji. Charakterystyczną cechą ostrego XDM-a jest obecność kilku bezpieczników. Przede wszystkim w tej replice mamy bezpiecznik pod szyną, dzięki któremu spust nie jest w stanie oddać strzału. Bezpiecznik przy spuście, czy też tak zwany podwójny spust, czyli taki element, który sprawia, że spust tutaj jest blokowany, zatrzymuje się na korpusie, oraz znany chociażby z serii pistoletu 1911 spust przy chwycie pistoletowym. Rzeczą, która została również dodana do repliki, są takie dwa elementy. Jest tutaj taki jakby klocek, który wystaje z zamka. Jest to co prawda tylko i wyłącznie kwestia dekoracyjna, jeżeli chodzi o replikę, aczkolwiek w ostrym pistolecie również taki element jest obecny i kiedy jest ustawiony w tej pozycji, to oznacza, że w komorze nabojowej jest nabój. A drugim elementem jest pin, który znajduje się z tyłu zamka. W momencie, w którym przeładujemy pistolet, ten pin wystaje i dzięki temu informuje nas o tym, że pistolet jest gotowy do oddania strzału.
Pistolet wykonany został z dwóch rodzajów materiału. Cała rama wykonana została z dosyć twardego, zbitego polimeru, który znany jest chociażby z serii Glocków od WE. Zamek wykonany został z metalu. Zarówno na zamku, jak i na chwycie pistoletowym znajdują się nacięcia, które umożliwiają pewniejszy chwyt tego pistoletu. Na zamku oczywiście są one obecne, żeby łatwiej przeładowywać, natomiast na chwycie pistoletowym, aby pewniej trzymać pistolet. Co do samego chwytu pistoletowego, muszę powiedzieć, że chwilę mi zajęło, aby jakby w pełni opanować ten pistolet, zgrać się z nim. Natomiast po tym, kiedy dłoń faktycznie zapada się tutaj, kiedy chwycimy ten pistolet i czujemy, że jest on po prostu pewnie w dłoni, to muszę przyznać, że trzymanie go, operowanie nim sprawia prawdziwą przyjemność. Głównie chociażby dzięki takiemu wyprofilowanemu kształtowi, który jest specjalnie po to, aby uwzględnić kształt palców, jakie przylegają do korpusu. Także jeżeli chodzi o trzymanie tego pistoletu, naprawdę jest to czysta przyjemność. Myślę, iż operowanie tym pistoletem będzie wygodne zarówno dla strzelców praworęcznych, jak i leworęcznych, mimo faktu, że jedynym zdublowanym elementem tego pistoletu jest zwalniacz magazynka. Zwalniacz magazynka chodzi z takim lekkim oporem, aczkolwiek jest to w mojej opinii bardzo dobra rzecz, dlatego że nie potrzeba specjalnie wielkich zabiegów, aby ten magazynek wypadł nam z chwytu pistoletowego. Wystarczy lekko nacisnąć i magazynek swobodnie wypada. Nie trzeba sobie pomagać drugą ręką, wyciągając go na siłę. Elementy, które nie zostały zdublowane, to te dwa, które są obecne tutaj. Zwalniacz zamka, a także dźwignia, która pozwala zamek zdjąć. Aby zdjąć zamek w tym modelu, należy przeciągnąć go do tyłu, następnie dźwignię postawić w tej pozycji. Ops. Po prostu trzeba użyć delikatnie większej siły i zamek schodzi. Skoro jesteśmy już przy zamku, to zauważmy jedną rzecz, która jest dosyć widoczna gołym okiem. Otóż recenzowany przeze mnie egzemplarz pistoletu nie ma oryginalnych oznaczeń producenta broni ostrej. Przyznam szczerze, że już straciłem rachubę, jeżeli chodzi o to, ile tego typu zamków jest tak naprawdę na rynku, ile WE wypuściło. Widziałem takie zamki jak ten, który tutaj widzicie, czyli tylko z oznaczeniem kalibru broni. Widziałem zamki z pełnymi oznaczeniami, czyli posiadające odpowiednio litery oraz cyfry. Widziałem również zamki, które nie posiadały ani jednego, ani drugiego. Trochę się już gubię w tym, jaka jest dostępność poszczególnych zamków, jeżeli chodzi o poszczególne partie pistoletu. Wiem, że te zamki pozbawione wszelkich oznaczeń były od pewnego czasu dostępne na rynku amerykańskim, dlatego że zdaje mi się, że ze względu na obwarowania prawne były jakieś ograniczenia, które spowodowały, że producent nie mógł na rynku amerykańskim sprzedawać tego typu oznaczeń. Tego typu oznaczenia widnieją również tutaj na chwycie pistoletowym, czyli odpowiednie oznaczenia literami XDM. Ten model też tego nie ma. Nie uważam, żeby to, przynajmniej dla mnie, nie gra to żadnej roli. Nie uważam, żeby to decydowało o przydatności tej repliki w grze. Natomiast no oczywiście zawsze tego typu oznaczenia są rzeczą fajną i cieszą oko. Znacznie bardziej rzeczą ważną w mojej opinii jest to, jak replika działa. Zmierzymy sobie wobec tego teraz jej osiągi. Do mierzenia osiągów repliki będziemy używali, do chronowania oczywiście, będziemy używali green gazu, konkretnie green gazu również od WE, czyli Nuprola 3.0 oraz kurlek o gramaturze 0,2 grama. Ok, w tym momencie należałoby przejść do właściwej recenzji, czyli do wymienienia wszystkich wad i zalet tego pistoletu. Słuchajcie, być może po tym, co za chwilę powiem, bardzo wielu z Was zacznie uważać mnie za wariata albo myśleć, że nie wiem, kompletnie nie znam się na pistoletach i nie powinienem wypowiadać się na temat tego, jakie pistolety mogę polecić i tak dalej. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem we wstępie do tego filmu, jest to opinia, która bazuje na moich doświadczeniach z tym pistoletem, więc nie jest to opinia wyssana z palca, ani wzięta nie wiadomo skąd. Największą zaletą tego pistoletu jest według mnie
brak wad. Wiem, że jest to dosyć śmiałe posunięcie mówić takie słowa, zwłaszcza jeżeli odniesiemy je do producenta, jakim jest WE. Już o tym powiedziałem, więc nie będę tego powtarzał. Natomiast z tego, co działo się z tym pistoletem od początku, kiedy wyjąłem go z pudełka, mogę śmiało stwierdzić, że jest to naprawdę świetnie działająca replika. Mógłbym oczywiście, nie wiem, szukając dziury w całym, próbować wynaleźć jakieś problemy z tym pistoletem na siłę, aczkolwiek nawet wtedy nie zmieniłoby to faktu, że jest to dobry produkt. Przykładowo słynna rzecz w pistoletach WE, czyli niezbyt dobrej jakości farba, tutaj zaczęła przecierać się tylko w jednym miejscu i to w dodatku w miejscu, które cały czas w trakcie strzelania pozostaje w ruchu. Przez co to uszkodzenie farby jest po prostu uszkodzeniem mechanicznym. Tutaj następuje styk z innymi elementami pistoletu. Więc ta farba przeciera się tylko i wyłącznie w tym miejscu. Natomiast w każdym innym miejscu tego pistoletu farba jest dokładnie w takim samym stanie, w jakim była w momencie, kiedy wyjąłem ten pistolet z pudełka. Z farbą nie ma żadnego problemu, ona się nie łuszczy, nie sypie, nie podlega zniszczeniu, co było bardzo charakterystyczne w pistoletach tej firmy. Mało tego, myślę, że ten pistolet będzie w takim samym stanie, w jakim jest obecnie, jeżeli chodzi o kolor zamka, dlatego że idąc za ciosem, postanowiłem również i do tego pistoletu zaopatrzyć się w kaburę od Katie Mech. O firmie powiedziałem przy okazji recenzji FNX-a 45, więc nie będę się powtarzał. Natomiast w przypadku XDM-a, który jakoś ciekawiej i zgrabniej wygląda z kopią latarki X300, wszystkie te uwagi dotyczące kabur od Katie Mech pozostają aktualne. Świetne kabury i co najważniejsze, jeżeli chodzi o farby, o czym mówiłem, nie rysują farby, nie niszczą farby na zamku, więc replikę można spokojnie trzymać w tej kaburze i ona nam tego pistoletu nie zniszczy. Rzeczą, którą również różni użytkownicy wytykają w tym modelu, jest kwestia wyskakujących pinów. Ten pin tutaj, dolny, podtrzymujący właśnie nakładkę na chwyt pistoletowy, ma tendencję do tego, żeby delikatnie się luzować, aczkolwiek nie ma opcji, żeby go zgubić. On nie wyskoczy nagle i nie zniknie gdzieś tam. Po prostu czuć pod palcami w pewnym momencie, że on lekko wystaje i można go bez problemu z powrotem włożyć. Tak samo ten pin tutaj bardziej przy spuście. On siedzi dosyć ciasno, ciężko jest go wbić zwyczajnie bez użycia jakichkolwiek narzędzi palcem. Chociaż, właściwie to nie. Proszę bardzo, wchodzi elegancko. Jest on na tyle blisko położony kciuka, że nawet gdyby wysunął nam się na znaczną odległość, to i tak będziemy to czuli pod palcami, więc nie damy mu gdzieś tam zniknąć. Więc to są takie rzeczy, które mogę Wam przytoczyć jako takie przykładowe wady. Natomiast jeżeli chodzi o jakość tego pistoletu, powiem tyle. Nie miałem z tym pistoletem od początku, od kiedy oddałem z niego pierwszy strzał. Nie miałem z tym pistoletem ani jednego problemu. Nic się nie zacięło, nic się nie zepsuło, żadna część nie wyskoczyła. Zamek nie zatrzymał się w połowie drogi, tak jak w Coltach 1911 od WE. Nie było tutaj nie wiem czego. Zacinek kulki w lufie, jakichś wypadających części, nawet magazynek, o dziwo, trzyma gaz i trzyma od już wielu miesięcy, bo ten gaz jest ciągle w środku. Muszę powiedzieć, że mój entuzjazm, który towarzyszy temu pistoletowi, nie jest entuzjazmem, który wynika jakby z jakiegoś takiego pierwszego oślego zachwytu tym pistoletem. Ten pistolet po prostu trzyma stały, dobry poziom. I z tego właśnie powodu pistolet ten ląduje u mnie w kategorii dobry. Ciekawostką, rzeczą, którą dowiedziałem się po jakimś czasie, jest fakt, że prawdopodobnie, bo opinie innych użytkowników na temat tego modelu również są może nie jakieś hurra optymistyczne, ale jednak pozytywne. I wielu ludzi mówi, że jakość tego produktu wynika prawdopodobnie z tego, że jest to zwyczajnie kopia tego samego pistoletu produkcji Tokyo Marui. Można to poznać chociażby po fakcie, że magazynki od Tokyo Marui są kompatybilne z tym pistoletem. Można ich tutaj używać zamiennie z magazynkami WE. Choć oczywiście wersja Tokyo Marui ma nie metalowy, a polimerowy, plastikowy zamek. Rzeczą, która dodatkowo bardzo, bardzo mocno podnosi jakość tego pistoletu, jest jego działanie, a konkretnie strzelanie z tego pistoletu. Jeżeli pamiętacie
ciągle przywoływaną przeze mnie recenzję FNX 45, to pamiętacie, że w ostateczności wstawiłem do niego lufę Raven. Ta lufa miała pierwotnie być do tego modelu, ponieważ kupiłem ten pistolet jednocześnie z tą lufą. I po przestrzeleniu tego pistoletu okazało się, że żadne lufy precyzyjne, ani żadne zamienniki nie są w ogóle potrzebne, dlatego że ten pistolet strzela naprawdę świetnie. Zamiast o tym mówić, po prostu wam to pokażę. Muszę uczciwie przyznać, że pistolet na dystansie 30 metrów nie radzi sobie już tak dobrze jak na mniejszych dystansach. Nie uważam, żeby była to jego szczególna wada, dlatego że cechą wspólną wszystkich pistoletów zasilanych green gazem jest po prostu ich ograniczony zasięg i myślę, że te 30 metrów to jest już taka górna granica tych możliwości. Natomiast nie trzeba wcale szukać tej najlepszej spośród, nie wiem, 10 wystrzelonych tarcz, żeby zobaczyć, że prawdziwe osiągi XDM-a są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Na dystansie 20 metrów pistolet pakuje kulki równo w tarczę, co zresztą możecie zobaczyć. Pistolet naprawdę za każdym pociągnięciem spustu oddaje strzał, który stara się powtórzyć trajektorię lotu poprzedniego strzału. Nie są to oczywiście takie osiągi jak w tych high-endowych replikach, czyli w tych zupełnie z górnej półki. Natomiast jak na replikę firmy WE muszę powiedzieć, że jest to po prostu przełom. Żadna replika firmy WE, którą do tej pory miałem, testowałem, z której strzelałem, nie miała tak dobrego skupienia, jeżeli chodzi o strzelanie. Muszę powiedzieć, że jeżeli wykonanie replik przez firmę WE będzie szło w tym kierunku, to bardzo możliwe, że czeka nas w tym zakresie, w zakresie pracy replik tego producenta, mała rewolucja. Jak widzicie, materiału dotyczącego pistoletu dobrego nie było aż tyle, ile w przypadku FNX 45, ale jest to prostą konsekwencją tego, iż nie musiałem wyliczać tylu wad, które zaistniały w danym recenzowanym modelu. Co do mojego podsumowania, słuchajcie, na pewno są pistolety lepszych producentów, bardziej renomowanych, bardziej znanych. Na pewno są pistolety o lepszych osiągach, o oryginalnych oznaczeniach, mające 1000 bajerów jeszcze w sobie i tak dalej. Z całą pewnością są pistolety lepsze, więc nie chcę, żeby teraz ktoś rozpoczął komentarze dotyczące tego, że nie znam się na replikach, bo polecam pistolet, który wcale taki dobry nie jest. Ten pistolet jest pistoletem dobrym w mojej opinii właśnie dlatego, że zaraz po wyjęciu z pudełka możemy z niego korzystać i on nas po prostu nie zawiedzie. Jest to pistolet, który jest pistoletem niezbyt renomowanego producenta, aczkolwiek mam nadzieję, że firma WE będzie szła właśnie tą drogą, jaką obrała przy produkcji XDM-a. Sądzę, że ten pistolet można polecić właściwie każdemu. Komuś, komu nie podobają się Glocki, komuś, kto szuka jakiejś egzotycznej, mniej znanej repliki, albo najzwyczajniej komuś, kto po prostu szuka dobrej repliki. Ja jestem z tego pistoletu bardzo zadowolony. Muszę powiedzieć, że spodziewałem się, kupując ten pistolet, że będę musiał poprawiać w nim różne rzeczy. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy się okazało, że on po prostu działa w takiej formie, w jakiej go kupiłeś. Moim zdaniem ten pistolet XDM od WE zasłużył w pełni na to, żeby w moim zestawieniu być pistoletem dobrym. Sądzę, że cena tego pistoletu jest do przełknięcia, aczkolwiek pamiętajcie, że idą święta, mamy okres już taki przedświąteczny i bardzo możliwe, że gdzieś to tu, to tam ten pistolet będzie można kupić w nieco niższych cenach. Taką mam przynajmniej nadzieję, dlatego że ten pistolet wam bardzo, bardzo gorąco polecam. Gdybym ja mógł kupić go po raz drugi, z całą pewnością bym się na niego zdecydował. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak pistolet sprawuje się w boju, to w opisie do tego filmu macie link do strzelanki, do filmu ze strzelanki na Discordzie, na której to strzelance używałem właśnie XDM-a od WE. Zebrał kilka trafień, myślę, że było tam przyzwoicie, przysłużył się na pewno mi i mojej drużynie. Jest to pierwsza część tego filmu, chciałem ją tak wrzucić na gorąco. Druga część będzie jeszcze w tym tygodniu, aczkolwiek jeszcze trochę muszę nad nią popracować. Tymczasem co? Mam nadzieję, że moje dzisiejsze uwagi dotyczące tego modelu jednak coś wniosły do waszego sposobu postrzegania replik WE. No i mam nadzieję, że ten, kto kupi tą replikę,
replikę tak samo jak ja, nie będzie nią rozczarowany. A ja tymczasem siadam do kolejnej recenzji, czyli do recenzji tego brzydkiego. Będzie dosyć ciekawie. Tymczasem Herod out. Na razie.